Są gry, które kiedyś były całkowicie normalne, nikt nie narzekał, nikt nie robił dram i po prostu się w nie grało, ale gdyby wyszły dzisiaj, zostałyby zjechane w recenzjach, wyśmiane i bardzo szybko skreślone. Nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że dzisiejszy rynek już takich rzeczy nie wybacza. Brak tutoriali, zero prowadzenia za rękę, chora trudność, mechaniki, które dzisiaj wielu graczy uznałoby za frustrujące. I właśnie takie gry dziś zobaczymy. 10 tytułów, które kiedyś działały, ale dziś miałyby naprawdę ciężko. Driver. You okay, sir? I'm fine, son. Gra, która zaczyna się od jednego z najbardziej absurdalnych tutoriali w historii. Na pierwszy rzut oka Driver wygląda jak klasyczna gra o jeżdżeniu samochodami, pościgi, misje, klimat filmów policyjnych, ale zanim w ogóle zaczniesz grać, gra rzuca cię w coś, co dziś byłoby nie do przejścia dla wielu graczy. Tutorial, który zatrzymał połowę graczy. Zamiast prostego wprowadzenia trafiasz na parking i dostajesz listę manewrów do wykonania. Slalom, obrót o 180 stopni, jazda do tyłu i perfekt zatrzymanie. Gra niczego nie tłumaczy, nie pokazuje, po prostu mówi zrób to i dopóki tego nie zrobisz, nie zagrasz dalej. Dla wielu graczy to był moment, w którym gra się po prostu skończyła. Klimat filmów policyjnych. Jeśli jednak przetrwałeś ten początek, Driver oferował świetny klimat. Gra była mocno inspirowana filmami policyjnymi z lat 70. Pościgi, ucieczki, napięcie, to wszystko działało naprawdę dobrze. A model jazdy był dość wymagający, samochody były ciężkie, reagowały realistycznie jak na tamte czasy, nie było tu arcade'owej łatwości, trzeba było naprawdę nauczyć się prowadzić. No a po latach, dzisiaj taki początek gry byłby nie do przyjęcia dla wielu graczy. Brak tutoriala, brak wyjaśnień i natychmiastowa frustracja. W czasach, gdzie gry walczą o uwagę gracza od pierwszych minut. Driver po prostu by to przegrał, mimo że sama gra ma ogromny klimat i świetne pomysły. Plusy: świetny klimat filmów policyjnych, dobry model jazdy i emocjonujące pościgi. Minusy: koszmarny tutorial na starcie, brak tłumaczenia mechanik i wysoki próg wejścia. A z ciekawości dla kogo? Dla cierpliwych, bo jeśli przetrwasz początek, Driver potrafi dać naprawdę dużo satysfakcji, ale dzisiaj wielu graczy odbiłoby się od niego w pierwszych 10 minutach. Mieliśmy grę, która nie tłumaczyła absolutnie nic, to teraz czas na RPG, które robi dokładnie to samo, tylko ma znacznie większą skalę, gra, która wrzuca cię w świat i mówi radź sobie sam. The Elder Scrolls 3 Morrowind. Get yourself up on deck and let's keep this as civil as possible. RPG, które daje ci pełną wolność i zero wyjaśnień. Na papierze Morrowind to RPG idealny, ogromny świat, pełna swoboda, setki questów, ale jest jeden problem. Ta gra nie zamierza ci w niczym pomagać. Zero prowadzenia za rękę. Dzisiaj w grach masz znaczniki na mapie, kompasy, prowadzenie krok po kroku, a w Morrowindzie dostajesz opis typu idź na północ od miasta, skręć przy dużym drzewie i szukaj ruin. I tyle. Nie ma strzałek, nie ma podpowiedzi, masz sam znaleźć drogę i dla wielu dzisiejszych graczy to byłby koniec. System walki, który dziś może wydawać się dziwny, bo nawet jeśli trafisz przeciwnika, gra może uznać, że nie trafiłeś. Dlaczego? Bo wszystko zależy od statystyk postaci. Nie tylko od tego, co widzisz na ekranie. Dla nowych graczy to często jest kompletnie niezrozumiałe. A wolność, która przytłacza, bo Morrowind daje ogromną swobodę, możesz iść gdzie chcesz, robić co chcesz i ignorować główną fabułę. Problem w tym, że gra nie mówi ci, co jest ważne, nie prowadzi cię i łatwo się zgubić, nie tylko na mapie, ale też w samej rozgrywce. A po latach, dzisiaj takie podejście byłoby dla wielu graczy zbyt wymagające. Brak wygody, brak podpowiedzi i dużo czytania i kombinowania, ale jednocześnie to właśnie dzięki temu Morrowind ma tak unikalny klimat, bo czujesz, że naprawdę odkrywasz ten świat, a nie tylko wykonujesz checklistę. Co do plusów, ogromna swoboda, głęboki świat i lore, prawdziwe poczucie eksploracji. Minusy: brak prowadzenia za rękę, dziwny system walki i łatwo się zgubić oraz zniechęcić. A dla kogo jest? Na pewno dla cierpliwych i ciekawych świata, bo Morrowind nie jest grą, która chce się podobać od pierwszej minuty, ale jeśli dasz jej czas, to odwdzięczy się czymś, czego dziś często brakuje, prawdziwą przygodą. Skoro mieliśmy RPG, które niczego nie tłumaczy, to teraz czas na grę, która idzie jeszcze dalej, produkcję, która dla wielu graczy była po prostu nieludzko trudna.
Battletoads. Gra, która była tak trudna, że dziś wywołałaby totalną burzę. W dzisiejszych czasach trudne gry nadal istnieją, ale zazwyczaj są uczciwe. Uczą mechanik, dają czas na reakcję i pozwalają się rozwijać. No ale ta gra nie robi nic z tych rzeczy, bo poziom trudności jest absurdalny. Battletoads bardzo szybko pokazuje, że nie zamierza być fair. Najlepszy przykład, legendarny poziom z motorami. Przeszkody pojawiają się w ułamku sekundy, nie ma miejsca na błędy i nie ma czasu na naukę. Musisz znać wszystko na pamięć i to jest idealne. Tylko dla wielu graczy to był moment, w którym gra po prostu się kończyła. Brak wybaczania błędów. W tej grze jeden błąd często oznacza śmierć. Nie ma checkpointów co kilka sekund, nie ma spróbuj jeszcze raz, dasz radę. Jest zginąłeś, zaczynasz od nowa. I tak w kółko. Kooperacja, która psuje relacje. Gra oferowała tryb kooperacji. Brzmi super, no nie do końca, bo można było atakować swojego partnera, efekt więcej frustracji niż pomocy. A dziś taka decyzja mogłaby wywołać ogromny hejt. A po latach, no dzisiaj ta gra byłaby dla wielu graczy nie do zaakceptowania, bo jest zbyt trudna, szybka i karząca. Ale jednocześnie to właśnie ta brutalna trudność sprawiła, że gra stała się legendą, bo przejście jej było prawdziwym osiągnięciem, nie byle jakim achievementem i nie tylko w grze, ale i psychicznie. Plusy, ikoniczny poziom trudności, różnorodność gameplayu i status kultowej gry. Minusy, momentami wręcz niesprawiedliwa trudność, brak wybaczania i frustrująca kooperacja. A dla kogo jest? Dla ludzi o stalowych nerwach, bo Battletoads to gra, która nie pyta, czy jesteś gotowy. Ona po prostu mówi, albo się nauczysz, albo odpadasz. A skoro mieliśmy już grę, która była nieludzko trudna, to teraz czas na coś bardziej realistycznego, ale tylko z pozoru, bo kolejna gra pokazuje, jak bardzo kiedyś potrafiła boleć. Kamera i sterowanie. Tomb Raider 2. Kultowa przygodówka z kamerą i sterowaniem, które dzisiaj byłyby nie do zaakceptowania. Seria Tomb Raider to legenda, Lara Croft stała się ikoną gier, a eksploracja grobowców, zagadki, klimaty przygody w swoich czasach działały naprawdę świetnie. No ale dzisiaj wiele osób odbiłoby się od tej gry bardzo szybko, bo największym problemem to sterowanie. Lara nie porusza się jak w dzisiejszych grach, obraca się powoli, skacze bardzo precyzyjnie, ale spada. Każdy ruch trzeba zaplanować. To tak zwany tank controls i dla współczesnego gracza to często brzmi, czemu to jest takie sztywne? Kamera, twój największy wróg. Bo do tego dochodzi kamera, często ustawiana tak, że nie widzisz gdzie skaczesz, nie widzisz przeciwników i gubisz orientację w przestrzeni. W efekcie wiele śmierci nie wynika z błędu gracza, tylko że gra nie daje po prostu pełnej kontroli. Precyzja albo śmierć. Platformowe elementy wymagają ogromnej dokładności. Źle ustawisz krok, spadasz. Źle oceniasz odległość? Spadasz. Za późno naciśniesz przycisk? Spadasz. Dzisiaj gry często wybaczają takie rzeczy, ale w tej grze nie ma litości. A po latach, dzisiaj taki system sterowania i kamery byłby bardzo trudny do zaakceptowania przez większość graczy, bo standardy się zmieniły. Płynność, responsywność, pełna kontrola nad postacią to dziś podstawa, ale kiedyś to była norma. I mimo wszystko Tomb Raider 2 nadal ma niesamowity klimat przygody. Plusy, świetny klimat eksploracji, ikoniczna bohaterka i ciekawe lokacje oraz zagadki.
Minusy: bardzo toporne sterowanie, problematyczna kamera i wysoka kara za najmniejsze błędy. A dla kogo? Dla fanów klasyki i cierpliwych graczy, bo jeśli zaakceptujesz ograniczenia, Tomb Raider 2 nadal potrafi dać satysfakcję, ale dzisiaj wielu graczy nie dałoby mu nawet najmniejszej szansy. Mieliśmy grę, w której sterowanie było największym wyzwaniem, to teraz czas na tytuł, który robi coś jeszcze lepszego, daje ci swobodę, ale kompletnie nie tłumaczy, jak z niej skorzystać. Hitman Codename 47. Skradanka, która daje wolność, ale kompletnie nie tłumaczy zasad. Dzisiaj seria Hitman jest znana z jednego – swobody. Możesz podejść do misji na wiele sposobów, kombinować i eksperymentować, ale pierwsza część robi to w bardzo surowy sposób. Zero tutoriala. Gra praktycznie nie tłumaczy swoich mechanik, dostajesz misję, cel i tyle. Masz sam ogarnąć, jak działają przebrania, kiedy jesteś podejrzany i jak reagują NPC. I dzisiaj większość graczy oczekiwałaby przynajmniej podstawowego wprowadzenia. Tutaj uczysz się metodą prób i błędów, często bardzo bolesnych. System przebrań i jedna z kluczowych mechanik, przebrania, były wtedy jeszcze bardzo niedopracowane. Czasami działały świetnie, a czasami NPC od razu wiedział, że coś jest nie tak, bez wyraźnego powodu. Efekt, frustracja i poczucie, że gra nie jest do końca uczciwa. Design misji, mapy dawały sporą swobodę, ale jednocześnie nie były zaprojektowane tak czytelnie jak w nowszych częściach. Łatwo było się zgubić, nie wiedzieć co robić i zepsuć misję bez zrozumienia dlaczego. Po latach, dzisiaj Hitman Codename bywa dla wielu graczy zbyt surowy. Brak wyjaśnień, nieczytelne mechaniki i losowość zachowań NPC, ale jednocześnie widać tu fundamenty serii, która później została dopracowana niemal perfekcyjnie. To przykład gry, który miał świetny pomysł, ale potrzebował czasu, żeby go dopracować. Plusy: duża swoboda podejścia do misji, oryginalny pomysł na gameplay i fundament pod przyszłe części. Minusy: brak tutoriala, nieczytelne mechaniki i frustrujący system AI. A dla kogo? Dla cierpliwych i fanów serii, bo jeśli zaakceptujesz chaos, możesz zobaczyć początki czegoś naprawdę dużego, ale dzisiaj wielu graczy po prostu by się odbiło. A skoro mieliśmy grę, która nie tłumaczyła zasad, to teraz czas na tytuł, który robi coś jeszcze ciekawszego, daje ci ograniczone zasoby, sztywną kamerę i mówi przetrwaj. Resident Evil. Run for that house! Survival horror, który nie wybacza błędów i nie ułatwia życia. Bo pierwszy Resident to fundament całego gatunku survival horror. Klimat top, napięcie top, ikoniczne momenty masa. Ale jeśli spojrzeć na to z dzisiejszej perspektywy, to gra byłaby dla wielu graczy nie do przejścia. Tank controls i statyczna kamera. Znowu wracamy do sterowania, bo one dzisiaj praktycznie nie istnieje. Postać porusza się jak czołg, obraca się powoli i reaguje z opóźnieniem. Do tego dochodzi statyczna kamera, zmieniające się kąty widzenia, brak kontroli nad perspektywą, czasami kompletnie tracisz orientację. Efekt? Strach, ale też frustracja. Zasoby zawsze mało. Resident Evil nie daje ci komfortu, amunicja jest ograniczona, apteczki są rzadkie, każdy błąd kosztuje. Nie możesz po prostu strzelać do wszystkiego na odwal się, musisz decydować i walczyć, czy uciekać. A dzisiaj wiele gier daje graczowi więcej swobody, a tu każda decyzja ma znaczenie.
Zagadki i backtracking. Gra zmusza do ciągłego wracania w te same miejsca. Szukanie kluczy, rozwiązanie zagadek, łączenie przedmiotów. Bez podpowiedzi, bez znaczników, dla jednych świetny klimat, dla innych czysta frustracja. System zapisu. Zapisywanie gry też nie było oczywiste, bo potrzebujesz specjalnych przedmiotów, tak zwanej taśmy do maszyny do pisania. Nie masz ich? No to nie zapiszesz gry. Zginiesz? Tracisz postęp. Dzisiaj coś takiego wywołałoby ogromny hejt. A po latach Resident Evil to przykład gry, która była genialna. No, ale też bezlitosna. Więc dzisiaj wiele z tych mechanik zostałoby uznanych za przestarzałe, frustrujące i nieprzyjazne dla graczy. Ale jednocześnie to właśnie one budowały napięcie i klimat. Plusy, no niesamowity klimat horroru, świetne budowanie napięcia i ikoniczne momenty. Minusy, toporne sterowanie, problematyczna kamera, ograniczone zapisy gry i dużo backtrackingu. A dla kogo? Dla fanów horrorów i klasyki, bo jeśli zaakceptujesz zasady tej gry, Resident Evil nadal potrafi być naprawdę intensywnym doświadczeniem. Ale dzisiaj wielu graczy nie miałoby do niego cierpliwości. Horror, który budował napięcie mechanikami to teraz czas na grę, która poszła w zupełnie inną stronę. Kontrowersja, brutalność i temat, który nawet dzisiaj potrafi wywołać dyskusję. Manhunt. I can't trust anyone, least of all the police, and time's running out. I've got to get the one piece of evidence that will expose Starkweather without a shadow of a doubt. Footage and testimony of a man who was executed by the state 5 hours ago. James Earl Cash, found guilty and sentenced to death, has been on death row for the past 3 years and was executed last night. Gra, która była tak brutalna, że dzisiaj wywołałaby jeszcze większą burzę. Manhunt od Rockstar to jedna z najbardziej kontrowersyjnych gier historii. Już w momencie premiery była na celowniku mediów zakazy, cenzura i dyskusje o przemocach w grach, a dziś prawdopodobnie byłoby jeszcze gorzej. Brutalność na pierwszym planie. Cała gra opiera się na jednym: eliminowanie przeciwników w jak najbardziej brutalny sposób. I nie jest to ukryte, to jest główny element gameplayu. Egzekucje są powolne, dosadne i zaprojektowane tak, żeby robiły wrażenie. I dzisiaj wiele takich scen byłoby mocno ograniczonych albo całkowicie usuniętych. Klimat snów filmu. Gra stylizowana jest na brutalne nagranie. Kamera, efekty wizualne, sposób prezentacji, wszystko ma budować klimat nielegalnego, chorego show. Bo gracz jest częścią tego widowiska. I to właśnie ten kontekst był jednym z największych powodów kontrowersji. Skradanie i cierpliwość. Gameplay opiera się głównie na skradaniu. Obserwujesz przeciwników, czekasz na moment, atakujesz z zaskoczenia. Problem? Gra często wymusza bardzo konkretne podejście, mało miejsca na błędy i mało swobody. Dla wielu graczy to mogłoby być frustrujące. No a po latach, dzisiaj Manhunt miałby ogromny problem z odbiorem. Nie tylko przez brutalność, ale też przez sposób, w jaki ta brutalność jest przedstawiona i wykorzystywana jako główny element rozgrywki. Rynek się zmienił, standardy się zmieniły i ta gra wywołałaby gigantyczną debatę, ale jednocześnie to jedna z tych produkcji, które pokazały, jak daleko gry mogą przesunąć granice. Plusy: unikalny, mroczny klimat, ciekawy pomysł na rozgrywkę, odważne podejście do tematu. Minusy: bardzo kontrowersyjna zawartość, mało swobody gameplayu i momentami frustrująca struktura. Dla kogo jest? Dla osób odpornych na cięższe klimaty, bo Manhunt to nie jest gra dla każdego. To doświadczenie, które celowo ma być niewygodne i właśnie dlatego dziś byłoby tak mocno komentowane. Skoro mieliśmy grę kontrowersyjną przez swoją brutalność, to teraz czas na coś zupełnie innego, grę, która nie była kontrowersyjna, tylko po prostu bezlitośnie trudna i wymagająca perfekcji. Ninja Gaiden. Akcja, która nie wybacza błędów i wymaga perfekcji.
W dzisiejszych czasach trudne gry nadal istnieją, ale zazwyczaj są zaprojektowane tak, żeby uczyć gracza krok po kroku, a Ninja Gaiden od początku mówi radź sobie sam. System walki szybki i bezlitosny. Walka jest bardzo dynamiczna, szybkie ataki, kombosy i uniki. Brzmi jak standard, problem w tym, że przeciwnicy są równie szybcy, a często nawet szybsi. Więc no nie możesz sobie spamować przyciskiem, musisz czytać ruchy wrogów, reagować na ułamek sekundy i uczyć się na błędach. I każdy błąd kosztuje. Trudność, która nie odpuści. Gra nie ma litości, bossowie potrafią zabić w kilka sekund. Zwykli przeciwnicy też są zagrożeniem, walki wymagają pełnego skupienia. To nie jest gra, w którą można grać na luzie. A kamera jest czystym chaosem. Do tego dochodzi kamera, która czasami nie pomaga. W dynamicznych walkach łatwo stracić przeciwnika z pola widzenia, dostać obrażenie znikąd i poczuć, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Dzisiaj takie rzeczy szybko byłyby krytykowane. Nauka przez ból. Ninja Gaiden nie tłumaczy wszystkiego dokładnie. Dużo rzeczy musisz odkryć sam, uczysz się przez porażki i tu jest sedno tej gry. Ale dla współczesnego gracza to może być po prostu za dużo. A po latach dzisiaj Ninja Gaiden byłby dla wielu graczy zbyt wymagający, zbyt szybki, zbyt karzący i zbyt bezlitosny, ale jednocześnie dla innych to właśnie definicja świetnego gameplayu, bo kiedy opanujesz system walki, czujesz się jak mistrz, a Shifu może się od ciebie uczyć. Co do plusów, świetny, głęboki system walki, duża satysfakcja z opanowania gry i intensywna akcja. Minusy, bardzo wysoki poziom trudności, problemy z kamerą i mało wybaczania błędów. A dla kogo? Dla graczy, którzy lubią wyzwania, bo Ninja Gaiden nie daje ci zwycięstwa, musisz je sobie wywalczyć. Mieliśmy grę, która wymagała perfekcji w walce, to teraz czas na coś zupełnie innego, grę, która nie testuje refleksu, tylko cierpliwość i planowanie. I robi to w sposób, który dziś wielu uznałoby za zbyt wolny i wymagający. Commandos Behind Enemy Lines. It's late 1940. The domain of the Axis overwhelms the whole of Western Europe. Momentarily stopped by the English Channel, the German army joins forces for an imminent invasion of Britain. However, there is a man in the British command who is not resigned to play a merely defensive role. His name is Colonel Dudley Clark. His plan, to create a special unit with a fistful of exceptional men. Men skillful enough to deal with all kinds of equipment and weaponry. Men able to engage the enemy in the most dangerous missions. Men able to change the course of the war. These men were destined to make history. Taktyczna gra, która nie wybacza błędów i wymaga cierpliwości. Dzisiaj gry często starają się być dynamiczne, szybka akcja, szybkie decyzje i natychmiastowa satysfakcja, ale Commandos to zupełnie inne podejście. Tu wszystko jest powolne, przemyślane i bezlitosne. Planowanie zamiast akcji. W tej grze nie wchodzisz i nie strzelasz do wszystkiego, musisz obserwować przeciwników, zapamiętać ich trasy i planować każdy ruch. Jeden błąd, alarm i często koniec misji. Brak wybaczania. Commandos nie daje drugiej szansy, nie ma checkpointów co chwilę, nie ma spróbuj jeszcze raz, w tym samym miejscu. Nie. Zepsujesz plan? Zaczynasz od nowa. Dla dzisiejszych graczy to byłoby bardzo frustrujące. Wysoki próg wejścia, każda postać ma inne umiejętności i musisz je łączyć, koordynować i robić wszystko w odpowiednim czasie. Gra nie tłumaczy wszystkiego dokładnie i wiele rzeczy musisz zrozumieć sam. A tempo rozgrywki, największym problemem dla współczesnego gracza, tempo. Gra jest mega wolna. Czasami spędzasz kilka minut tylko obserwując. Dzisiaj wiele osób uznałoby to za nudne, ale kiedyś to było sedno zabawy. A po latach Commandos to przykład gry, która dzisiaj miałaby trudny start, zbyt wymagająca, wolna i karząca, ale jednocześnie to jedna z najbardziej satysfakcjonujących gier taktycznych w historii, bo kiedy plan zadziała, czujesz się jak geniusz. Plusy, głęboka taktyczna rozgrywka, duża satysfakcja z planowania, różnorodność postaci. Minusy, bardzo wysoki próg wejścia, brak wybaczania błędów i bardzo wolne tempo. A dla kogo? Dla bardzo cierpliwych strategów, bo Commandos to nie gra o refleksie, to gra o myśleniu i jeśli ją zrozumiesz, daje ogromną satysfakcję. A skoro mieliśmy grę, która wymagała cierpliwości i planowania, to na koniec zostaje coś jeszcze cięższego. RPG, które nie tylko nie prowadzi za rękę, ale wręcz rzuca cię w mrok i spróbuj ogarnąć to sam. Arx Fatalis.
Hey, you there! This way, quick! Don't let him get away! Gotcha! It's all right. He's Come trapped on! here. Get this door broken down! RPG, które nie tylko nie pomaga, ale wręcz ukrywa przed tobą swoje mechaniki. Na koniec mamy grę, która idealnie pokazuje jedną rzecz. Kiedyś gry nie były projektowane pod wygodę gracza i ta gra to pokazuje, bo to mroczne RPG od Arkane Studios, klimat świetny, pomysły genialne, ale sposób, w jaki ta gra je podaje, no dzisiaj dla wielu byłoby nie do przejścia. Świat w ciemności. Akcja gry dzieje się w podziemnym świecie, bez słońca i bez światła. Musisz używać pochodni i zaklęć, żeby w ogóle coś widzieć. I to nie jest tylko klimat, to realna mechanika. Bez światła jesteś praktycznie ślepy. Za to system magii rysujesz zaklęcia. Najbardziej charakterystyczna rzecz, magia. Żeby rzucić czar, musisz narysować symbol myszką. Nie kliknąć, nie wybrać z menu, tylko narysować i to dokładnie. Źle narysujesz, czar nie działa. Rysujesz w trakcie walki, no powodzenia. Brak prowadzenia za rączkę, gra praktycznie nie tłumaczy swoich systemów, questy są opisane ogólnie, wskazówek jest mało i łatwo się zgubić. To nie jest RPG, który prowadzi cię od punktu A do punktu B. To RPG, który mówi radź sobie. Surowość i problemy. Do tego dochodzą problemy techniczne i surowość wykonania. Sterowanie bywa niewygodne, interfejs jest nieintuicyjny, niektóre mechaniki są nieczytelne. I dzisiaj to wszystko byłoby bardzo mocno krytykowane. A po latach Arx Fatalis to gra, która wyprzedzała swoją epokę pomysłami, ale jednocześnie była bardzo wymagająca dla gracza. Dzisiaj wiele osób odbiłoby się od niej i to bardzo szybko, ale dla tych, którzy się wciągną, to niesamowicie klimatyczna przygoda. I to było 10 gier, które dzisiaj by nie przeszły. Gier, które kiedyś były standardem, a dzisiaj wywołałyby burzę w komentarzach, bo zmieniło się wszystko. Oczekiwania graczy, podejście do designu i to, ile cierpliwości mamy do gier. Ale jest jedna rzecz, która się nie zmieniła. Dobre gry dalej się bronią. Nawet jeśli potrafią wkurzyć, dlatego jestem ciekaw jednej rzeczy, która z tych gier dzisiaj nie miałaby żadnych szans, a którą byś bronił do końca. Dajcie znać, a jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapę, suba, komentarz. Arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.